Ostatnio wszędzie było dużo o Idze Świątek, o polskiej tenisistce, ale nigdy nikt nie mówił i nie słyszał o polskiej zawodniczce Mai Chwalickiej. Oczywiście mówię nikt, na pewno dużo osób zainteresowanych polskim tenisem mogło o niej słyszeć, ale nie była to zawodniczka znana na całym świecie. Teraz zrobiło się o niej ostatnio bardzo głośno, a to za sprawą jej niesamowitych i nieoczekiwanych zwycięstw w tegorocznym Rolandzie Garrosie. Dzisiaj postanowiłam więc trochę Wam przybliżyć jej postać, trochę Wam o niej opowiedzieć. Nie wiem, czy interesuje Was tenis, bo oczywiście o tenisie mowa, a dokładnie o tenisie ziemnym, bo w polskim mamy dwa słowa na określenie tenisa. Mamy tenis ziemny, czyli ten tenis, którym zajmujemy się na korcie, właśnie taki, który uprawia na przykład Iga Świątek, i mamy też tenis stołowy. Tenis stołowy to inaczej ping-pong. Jeśli jeszcze ktoś z Was mnie nie zna, słucha mnie po raz pierwszy, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Całości tego podcastu możecie wysłuchać na moim Patreonie, więc zapraszam Was do tego bardzo serdecznie. Tam też znajdziecie ćwiczenia, transkrypcje do tego podcastu i będziecie mogli uzyskać dostęp też do innych materiałów. Na przykład będziecie mogli być w naszej grupie na WhatsAppie i rozmawiać z nami regularnie. A przy wyższych subskrypcjach macie nawet dodatkowe jeszcze podcasty w ciągu tygodnia, dyktanda i spotkania online ze mną, więc myślę, że warto dołączać do naszej społeczności na Patreonie. Poza tym już niedługo znowu spotykamy się na żywo, bo pod koniec czerwca spotykamy się na żywo, dlatego warto do nas dołączać, żeby też się z nami spotykać i być częścią społeczności, tej patreonowej społeczności. I to chyba tyle, jeśli chodzi o ten wstęp. Zaczynamy podcast o Mai Chwalińskiej. Przede wszystkim chciałam Wam na początku wyjaśnić, co to jest Roland Garros, bo może są osoby, które nie wiedzą. Roland Garros to takie mistrzostwa międzynarodowe w tenisie, które zawsze się odbywają w Paryżu, właśnie na kortach imienia Rolanda Garrosa, na przełomie maja i czerwca. Czyli właśnie teraz nagrywam ten podcast na początku czerwca, czyli tuż już przed finałem tak naprawdę, bo nagrywam go jeszcze przed finałem, ale Wy już będziecie słuchać tego podcastu, kiedy będziecie wiedzieć, kto wygrał tegorocznego Rolanda Garrosa. Więc na początku czerwca już wiemy, kto wygrał ten turniej. Jest to też jeden z tych 4 turniejów, które w tenisie zaliczamy do Wielkiego Szlema. Dlatego jest on ważny i wygrana w tym turnieju jest ważna w karierze zawodnika. Pierwszy taki turniej, który możemy zaliczyć jako Roland Garros, ale nazywał się jeszcze Championnat de France, czyli Mistrzostwa Francji, był rozegrany w 1891 roku, pod koniec XIX wieku jeszcze, i miał jeszcze wtedy lokalny charakter. Grali tam jeszcze tylko mężczyźni, dopiero 6 lat później dopuszczono do udziału też kobiety, czyli w 1897 roku grały już też kobiety. Później to się oczywiście rozwijało i teraz to są już międzynarodowe mistrzostwa i grają na tych kortach uczestnicy, zawodnicy z całego świata. Tak jak Wam powiedziałam, jest to jeden z tych turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema, ale jest on dosyć unikatowy, można powiedzieć w pewnym sensie, bo ten kort, te korty mają trochę inną nawierzchnię. Podobno nawierzchnia tych kortów sprawia, że jeśli mamy mocny serwis, to nie jest on już takim dużym atutem, czyli taką dużą zaletą. Dlatego często można słyszeć o zawodnikach, którzy są bardzo dobrymi, mocnymi zawodnikami, a akurat tego turnieju nigdy nie zdołali wygrać i odpadają już przy pierwszych rundach właśnie dlatego, że nie mogą grać bez tego swojego dobrego serwisu. I na odwrót są też gracze, którzy w ogóle nie są znani, a wygrywają właśnie zawsze ten turniej, bo ta technika gry właśnie im odpowiada.
Musi to być frustrujące oczywiście dla tych najlepszych zawodników, bo jeśli nie mamy zwycięstwa w Rolandzie Garrosie, no to nie możemy skompletować tych zwycięstw wielkoszlemowych, czyli tych 4 turniejów. Może zastanawiacie się też, dlaczego mówimy, że to jest Roland Garros. Ja to mówię oczywiście tak, jak mówią Polacy, z polskim akcentem na to, ale Roland Garros to nie tylko nazwa turnieju. Roland Garros był francuskim kierowcą, który urodził się pod koniec lat 80. I nie był on tenisistą, tak jak właśnie mówię. Był oczywiście francuską ikoną, ale nic nie miał za bardzo wspólnego z tym tenisem, a miał wspólnego dużo z lotnictwem, bo to jest osoba, której udało się przelecieć Morze Śródziemne w rekordowym wtedy czasie. Było to niecałe 6 godzin. Było to pod koniec lat 80. XIX wieku, więc jeszcze przed XX wiekiem, dlatego jak na tamte czasy było to coś niezwykłego, coś heroicznego. Niestety zginął pod koniec I wojny światowej. W 1918 roku w trakcie walk został zastrzelony, ale Francuzi dalej oddają mu hołd i chcieli właśnie jakoś upamiętnić jego nazwisko, dlatego właśnie jego nazwiskiem został nazwany nowy stadion tenisowy, który powstał w 1927 roku. Przynajmniej takie były plany, że powstanie w 1927 roku i w ten sposób też nazwano cały turniej jego nazwiskiem. Jeśli chodzi o Polaków na tym turnieju, to oczywiście Polacy mają dobrych tenisistów w swoim składzie, ale to właśnie Iga Świątek w 2020 roku, czyli 6 lat temu, była pierwszą Polką, która odniosła zwycięstwo w tym turnieju i powtórzyła to potem jeszcze w 2022, 2023 i 2024 roku. Nie było w historii polskiego tenisa innych finalistów Rolanda Garrosa, ale byli oczywiście też inni utalentowani tenisiści. Poza Igą Świątek może słyszeliście kiedyś o Agnieszce Radwańskiej. Agnieszka Radwańska też była wiceliderką tego rankingu WTA, czyli tego rankingu tenisistek, w którym przyznaje się punkty różnym zawodniczkom. Oczywiście im więcej ktoś turniejów wygrywa, tym więcej ma punktów i tym wyżej jest w rankingu. Więc Agnieszka Radwańska była wiceliderką takiego rankingu. Była też pierwszą polską tenisistką, o której się mówiło na świecie, która była znana nie tylko w Polsce i o której grze mówiło się na całym świecie. Była też finalistką Wimbledonu, ale go niestety nie wygrała. Ja jeszcze pamiętam ten finał Wimbledonu, to było w 2012 roku. Faktycznie wszyscy wtedy siedzieli przed telewizorami, żeby oglądać ten finał, żeby zobaczyć, czy Radwańska wygra. Pamiętam, że grała z Amerykanką wtedy i niestety poległa, ale no, doszła do finału, więc to już jest niezwykłe osiągnięcie. Jeśli chodzi o panów, o tenisistów, to tutaj na pewno można wyróżnić Huberta Hurkacza, który jest najwyżej notowanym polskim tenisistą też w rankingu, ale o panach mówimy ATP, więc to jest inny ranking, ale mniej więcej ta sama strategia, ten sam system, że liczone są punkty. I on był z kolei półfinalistą Wimbledonu. Takimi tenisistami, o których dużo się mówiło w Polsce, którzy są też znani na świecie, byli też nimi Łukasz Kubot na przykład. On z kolei dużo grał w deblach, czyli w takich grach, gdzie są 2 osoby po jednej stronie kortu i 2 osoby po drugiej stronie kortu. I on wygrał na przykład na Wimbledonie właśnie w deblu, dlatego też był liderem tak naprawdę światowego rankingu, ale deblistów. Innymi ważnymi nazwiskami są na pewno Jerzy Janowicz, to jest też półfinalista Wimbledonu, z kolei z 2013 roku. Bardzo odznaczał się takim mocnym serwisem przez cały ten turniej i przez wszystkie inne
turnieje i Wojciech Fibak, również to z kolei już zawodnik, który jeszcze w latach 70., 80. odnosił wielkie sukcesy w tenisie, też właśnie w grze podwójnej, czyli w tym deblu. Dzisiaj oczywiście już nie gra, bo już ma ponad 70 lat, ale wciąż go pamiętamy. Dalszego ciągu podcastu możecie posłuchać na Patreonie, gdzie znajdziecie też listę słówek, ćwiczenia, dodatkowe podcasty z wyjaśnieniem słów, dyktanda i wiele, wiele więcej. Link do Patreona jest w opisie podcastu. You can listen to the rest of the podcast on Patreon, where you'll also find a list of vocabulary, exercises, additional podcasts explaining words, dictations, and much, much more. The Patreon link is in the podcast description.